who we can be. All they can be. In the years since our arrival, our new home, Earth, has seen much change. We work in secret teams on various missions around the globe, and all the while, we search for signs. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym projekcie Jumper. Jak dobrze wiecie, ja te projekty z skoczków od jakiegoś czasu tam się staram wspierać i też jak ktoś mnie poprosi, to nagrywamy o tym filmik. W ostatnim czasie wyszło tak, że poprosiła mnie inna osoba niż te osoby, które to jakby to organizują, żebym tutaj się tym zajął, więc no myślę, że będzie naprawdę fajnie. Tutaj ze mną na Discordzie są osoby, które są odpowiedzialne za ten projekt. Jest nas tutaj troszeczkę więcej. Wiem, że ostatnio ten podobny filmik, czy też ten sam był nagrywany u Snowa, ale chcieliśmy tutaj parę rzeczy dograć naszych, które już mieliśmy wcześniej zaplanowane, bo ja nie będę ukrywał, że projekt Underworld, tutaj, który chłopaki tworzą, mi już był zakomunikowany w kwietniu, ponieważ na moim Discordzie chłopaki się ogłaszali, jeżeli właśnie o ten projekt, że coś robią swojego. Jest to projekt international, więc nie tylko grają Polacy, ale też grają zagraniczni gracze. Mają już dużo osób, jakby tak powiedzieć, zapisanych. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest ze mną Master. Cześć, witam. Jest ze mną Luke. Siema, hej. Jest ze mną White Eagle, tak? Tak. Jest ze mną Pinku. Dokładnie. Siema. I jest z nami Zenks. Siema. To jest ogólnie ekipa, która tu się zajmuje tym projektem. Są to oczywiście R4, R5. Z tego co wiem, mają otwartą opcję, jeżeli chodzi o R4. Jeżeli ktoś jest doświadczony i chciałby dołączyć do zespołu i to dalej z nimi prowadzić i spróbować coś tutaj zrobić swojego, no to przypuszczam, że chłopaki tu się nie obrażą, prawda? Tak. Jakby ktoś chciał cię oczywiście tutaj wrzucić. Z tego, co tutaj zaraz widzowie będą widzieć, czyli z tego baneru, który tam też udostępnialiście, Underworld Projekt, no to planujecie skoczyć na 3.5.5.2, tak? Dobrze mówię? Dokładnie. Tak. Okej. I teraz powiedzcie mi tak, no na tą chwilę macie, niby tutaj na tym banerze mamy 265 osób już zapisanych, tak? I jak to wygląda na tą chwilę? Ciągle prowadzimy rekrutację. Prowadzicie przez cały czas, czyli to wzrasta. A powiedzcie mi, ilu macie już takich, powiedzmy, zadeklarowanych wielorybów, może graczy, którzy wiecie, że będą cisnąć naprawdę? Tak naprawdę, no to mamy 9 krakenów, którzy potwierdzili grę, 2 jest zastanawiających się, bo to prowadzą firmy, nie wiedzą, czy się wyrobią, chcą grać, ale nie wie, czy im pozwoli czas, jeżeli chodzi o to. Oczywiście, jeżeli chodzi o wielorybów, jest ich tak powiedzmy dużo, no ale to już tak nie było gdzieś weryfikowane były tylko krakeny, jeżeli chodzi o to. Okej. No ale też tutaj nie zamykacie się na graczy, którzy są mid spender, low spender, przypuszczam, że osoby, które mniej wydają lub też nadrabiają aktywnością, więc przypuszczam, że takie osoby też byście chcieli mieć u siebie na królestwie. Ogólnie wiem, że planujecie tu zrobić taką pewną, jakby powiedzieć, myk, które stosują Królestwo Azjatyckie. Ja o tym już nieraz mówiłem tutaj moim widzom i też nieraz mówiłem tym projektom, które tam wspierałem na początku, że takie podejście do sprawy jest bardzo dobre, czyli odpuszczenie KVK 1 i przygotowanie się po prostu dobrze na KVK 2 i też zdobycie jak najwięcej tych migracji. Oczywiście zakładam, że Królestwo będzie wasze po waszej migracji, prawda? Jak to tam będzie wyglądać, jeżeli chodzi o to dopasowanie jakby wasze pod KVK1 i KVK2? Może ja zacznę, jeżeli chodzi o początek królestwa, ogólnie naszego królestwa, no to jesteśmy z jedynym królestwem, które powinno skoczyć. Projektem, który mamy skoczyć na KD. I jesteśmy wszędzie, powiedzmy, gdzieś tam zaklepane mamy miejsce i tutaj nie powinien nic skoczyć. Ogólnie tak, no, skoczki będą oczywiście, na pewno jakieś tam, powiedzmy, małe grupki mogą skakać typu 10 osób, 11, bo tego nie da się przeglądać, nie da się 100% wszystkiego,
ale gdzie było możliwość zobaczenia, czy gdzieś ktoś gdzieś próbuje w tym terminie gdzieś bliskim, co my będziemy startować, mamy KD wolne. Nie powinien żaden projekt skoczył na nasze królestwo. Dokładnie, jeszcze wczoraj tak naprawdę żeśmy tutaj z Masterem dopinali tak naprawdę przenosiny jednego projektu tureckiego. Wczoraj były rozmowy z Turkami i udało nam się przerzucić ich na sąsiednie KD, bo oni chcieli skakać w tym samym czasie na to samo królestwo co my. Ale no mówię, no przez godzinę z nimi rozmawialiśmy, staraliśmy się ich przekonać. No i koniec końców udało się ich namówić do tego, że po prostu skoczyli albo na królestwo sąsiednie koło naszego, czyli 51 lub 53, albo po prostu na królestwo, no które nie będzie razem z nami, no bo nie chcieliśmy się tak naprawdę naparzać już w pierwsze dni po skoku, nie? Luka akurat będziecie kojarzyć, może jeszcze kto ten grał na 3090, bo Luke kiedyś grał pod nickiem Charizard, on też miał filmik personalny u Snowa, jak dobrze pamiętam. Też Luke pamięta projekt Skoczka 3090, na którym grałem, więc są to osoby, które wiedzą mniej więcej, jak to też wyglądało, jak to się tworzy. A powiedzcie mi taką jedną rzecz. Jeżeli planujecie skoczyć na 3.5.5.2, więc najpierw na pewno jakieś wcześniejsze królestwo skoczycie, żeby przygotować tych skoczków, prawda? Wiecie już mniej więcej, jaki to będzie KD, czy jeszcze nie? Królestwo 4-7, no 3-5-4-7. Okej, czyli okej, no bo to macie trochę wcześniej, 7 dni na to, żeby tam skoczyć, no elegancko. No tak, no to jest najlepsza opcja, żeby przygotować skoczka, nie? Patrzyliśmy, kiedy tak średnio wychodzą królestwa, czyli tak półtora dnia, więc tak średnio my liczyli, że około będziemy 8,5 dnia. Oczywiście to może się zmienić, no ale wolimy mieć mniej, a pewne, niż więcej i później mieć kłopot z migracją. Rozumiem. Nie no, musicie przede wszystkim też patrzeć na to, że jak wychodzą te serwery, to też nieraz one wychodzą w nocy. I mogę wam powiedzieć z doświadczenia, że na 3.090 by skoczyło dużo więcej ludzi, gdyby to nie wychodziło o 3 w nocy, a wyszło o 3 w nocy i bardzo dużo graczy musiało skoczyć na 9.1 z rana. 4 czy tam 5, nie, 3 godziny po tym, jak poszedł serwer, oni już nie mogli skakiwać na 3.090, bo migracja nowicjuszy się skończyła, więc tutaj też będzie bardzo dużo od was zależało, jeżeli chodzi o to, żeby osoby były dostępne, prawda? Żeby... Jeżeli jeszcze tak się wtrącę z tym czasowo, kiedy można skakać, to tak z średniej, które ja wyliczałem, to jest powiedzmy od 15 do 20 może wyjść, tylko że to jest na razie liczone pod 1,5 dnia średnią, więc to jest moim zdaniem godzina odpowiednia. No jest tu ryzyko, że może gdzieś to być koło 1, 2, ale tak jak mówię, no będziemy wszystko robić, żeby albo przyspieszać, no przyspieszać będziemy mogli, ale no niestety nie będziemy mogli zwalniać już tego, no tego się już zwalniać się nie da, bo to już od innych graczy zależy, ale przyspieszać oczywiście tak będziemy, jeżeli będzie potrzeba. No nie no, w tym momencie te projekty skoczków są troszeczkę inne niż jakie ja grałem, ponieważ wtedy mogliśmy sobie wybierać miejsca, w jakim miejscu się rozkładamy z sojuszami i jakie królestwo przejmujemy, nie? Jeżeli chodzi o mapkę. A teraz już tego nie ma, z tego co zauważyłem. Teraz po prostu dajesz skok i koniec i wywala cię tam, gdzie cię da, do tej strefy, której cię da, więc teraz nie powiem, jest troszeczkę, moim zdaniem uważam, że jest troszeczkę ciężej pod tym względem, jeżeli chodzi o opanowanie całego KD. Ale to działa. Ale dalej możesz wybrać ten? Tak. Wydaje mi się, O, no to dobrze, Wydaje- bo... No. wydaje mi się, że można wybierać, ale na obecny moment tylko chyba 3 strefy. Okej, bo ja właśnie jak na 3, 4, 8, 5 na tym poprzednim projekcie skoczka jak robiłem, to wiem, że dałem tylko skok i nie mogłem sobie wybrać gdzie, tylko, bo wiem, że na mapce tam u góry jak zaznaczałeś, miałem inną strefę wyznaczoną, a on mnie wrzucił totalnie gdzie indziej, więc ja myślałem, że już się tego nie da, no ale jeżeli twierdzicie, że się da, no to zobaczcie sami, nie?
jeszcze jeżeli właśnie w twoim przypadku, to jest czasami tak, jak jest w jednej strefie za dużo osób i klikasz na tą strefę, to cię po prostu wyrzuca gdzie indziej, gdzie jest po prostu mniej. Dlatego może cię gdzie indziej przeniosło, bo jak ja też miałem taki przypadek, że też miałem na inną strefę, no chciałem nie pamiętam, na dwójkę czy tam na jedynkę, już nieważne gdzie, ale też było tak, że po czym później się dowiedziałem, jak z mgłę poszła, że tam jest naprawdę dużo ludzi i tak właśnie my przypuszczali właśnie, że mogło być dlatego, że za dużo graczy jest na jednej strefie. No, czyli czyli jakieś tam zmiany i tak wprowadzili, bo kiedyś to nie było żadnych takich, że od strefy, że gdzieś jest więcej, gdzieś jest mniej, po prostu byliśmy podzieleni, tam każdy miał te swoje sojusze 4 i każdy skakał tam, gdzie był przydzielony po prostu przy projekcie naszym, tak? Ale tutaj, jeżeli macie w planach i tak bardziej wy tylko przejąć to królestwo i wy tym rozporządzać, no to wiadomo, że może będzie wam łatwiej. Wszystko zależy, kto tam jeszcze zmigruje, taki wiecie, z normalnych graczy, nie? Nie jakiś tam projektach, bo inne projekty wiecie, że tam są jakby tak dogadane z wami, tak, ale też się pewnie pojawią jacyś tacy mniejsi gracze, może jacyś dobrzy gracze, nie? To też jest ważne, żeby wam się coś fajnego pojawiło, nie? Żebyście trafili na jakichś, no powiedzmy, graczy, którzy tak na przykład my trafiliśmy na 2 graczy, którzy się okazali bardzo dużymi whale'ami, a oni nie byli w naszym projekcie na przykład wpisani, nie? Więc jakbyście jeszcze na takie coś trafili, to moim zdaniem byłoby fajnie, nie? No właśnie, to też cię tak czasem da zdobyć. Na przykład też jak są inne projekty, na przykład jakby się jakiś mały projekt trafił, a ktoś by zobaczył, że my mamy lepszy, to też może przejść, tak? Tak się zawsze też da znaleźć. Tak, no też pamiętajcie o tym, że jak przejmiecie KD, to też jeszcze z tych jakby tak okolicy waszej mogą do was skoczyć przed rozpoczęciem KVK1, mogą do was skoczyć gracze, bo oczywiście, że osiągną 16 ratusz, tak? Ale będą mogli do was skoczyć, więc też jakieś mocniejsze konta, na przykład powiedzmy, nie wiem, skaczecie na 3-5-5-2, a z 5-3 stwierdzą, dobra, jest tu słabo, chcemy pójść na 5-2, mamy dobre konto i wskoczą do was. Też tak może być, bo my też taką sytuację mieliśmy, nie? Że do nas ludzie skakali, nie? Jeżeli właśnie dodam o tą migrację, mamy powiedzmy z jednym projektem układ, nie chciałbym mówić jakim projektem, ale mamy układ, jeśli im coś tam nie wypali, to cały projekt 600 osób chciałby migrować do nas. No to słuchajcie, no to też jest dobre, tylko no pamiętajcie, że ilość osób jest fajna na KVK1, KVK2 i powiedzmy chyba już na KVK3 zaczyna to być coraz mniej, nie? No bo już na KVK2 macie w planach, wiadomo, mocniejsze konta ze względu na te 50 cross-sezon migracji. Na KVK3 zostaje wam tylko paszporty króla, w sumie na KVK2 też macie paszporty króla. Nie pamiętam już ile, chyba wtedy są chyba 2 albo 3, zależy od tego, kiedy wam wylosuje, kiedy skończycie KVK i kiedy zaczynacie kolejne. No ale no, jest to wszystko, jeżeli przyjmiecie KD, to wszystko tutaj jest do opanowania, nie? Naprawdę jest, moim zdaniem będziecie mieli naprawdę fajnie i jeżeli to wszystko wypali tak, tutaj myślicie, macie to w planach i będziecie naprawdę dobrze to wszystko zarządzać, no to ja uważam, że nie będziecie mieli żadnych tutaj problemów pod tym względem. Powiedzcie mi jeszcze tylko taką jedną rzecz a propos waszego powiedzmy projektu. Od kiedy już tak, nie wiem, działacie, szukacie ludzi? Bo ja wiem, że to było od kwietnia, bo od kwietnia do mnie napisał NoExp, tak? Dobrze mówię? NoExp czy No More? Tak, No Stop, przepraszam, źle powiedziałem jego nick. On do mnie chyba w kwietniu wtedy napisał, ale wy chyba wcześniej zaczęliście, czy się mylę? Ogólnie to gdzieś było w kwietniu, już nie wiem czy to początek był, czy nie wiem kiedy on wysyłał, ale to ogólnie było, pamiętam, że to było gdzieś początkiem naszego KVK na Starym Królestwie, gdzie były kłótnie między królami, zepsucie wszystkiego, atmosfery, ludzie zastanawiali się gdzie migrować, więc wpadliśmy w 3 osoby w tym jeden Anglik, który jest trzecim liderem projektu. Niestety chciałem, żeby był, ale no niestety praca go tam gdzieś pochłania na ten moment i jest oczywiście krakenem i nie da rady być. I tak jak były plany, gdzieś pierw było migracja, ale nie do końca gdzieś to że było taki pomysł, a może zacznijmy, gdzieś tam późniejszy termin dajmy
pozbierajmy ludzi i zróbmy to naprawdę porządnie, tak jak to ma wyglądać, zaufane osoby, żeby przynajmniej były, jeżeli chodzi o ten leadership, żeby gdzieś tam osoby, każdy był osoba gdzieś tam, powiedzmy ta R4 gdzieś tam od kogoś polecana, nie że po prostu gdzieś tak weryfikujemy, a jak już weryfikujemy taką osobę, to raczej na powiedzmy tylko na R4, na R5 nie chcemy dawać, no bo szczerze mówiąc też nie mieliśmy planu, tak jak my chcemy startować, nasz plan był ogólnie 2-3 sojusze, ten trzeci sojusz był przed filmem z Usnoła pod znakiem zapytania. Teraz niestety myślimy już nad 4. sojuszem. Znaczy, przeważnie 4 sojusze to jest klasyka, jeżeli chodzi o KVK1, że masz 4 bardzo mocne sojusze, które walczą. Zależy jaki to są też gracze, ale przeważnie to tak, no top 2 sojusze to zawsze były. Trzeci to był taki pośredni, 4 to był taki troszeczkę mniejszy. Ale no na 3.090 mieliśmy w sumie 6 sojuszy, tylko że 3 były słabsze, więc no wiecie, to już jest kwestia dogadania też jakich macie ludzi i z jaką aktywnością, nie? I też jak ludzie będą grali, bo to wam zbuduje, przede wszystkim atmosferę, nie? Ja nie pamiętam, żebym miał przy jakimś projekcie albo na jakimś KD, gdzie czy byłem królem, czy byłem R5, czy byłem kogokolwiek kimś z rady, żeby tak dobra ekipa się tam zgra, jeżeli chodzi o zgranie, nie? To pod tym względem to robiło naprawdę robotę i fajnie, żeby wam to też wypaliło, nie? Żebyście mieli taką ekipę zgranych graczy, no i od początku sobie wprowadzali jakieś tam, jakby tak powiedzieć, swoje wytyczne i swoje fundamenty w tworzeniu KD, nie? Dokładnie. Więc to jest moim zdaniem bardzo ważne u was, żebyście sobie to bardzo dobrze rozporządzili, nie? Dobra, no powiedzmy, może też pogadajmy tutaj o tym, jaki też macie staż w tej grze, nie? Bo to też pewnie widzów ciekawi, że okej, my tu są ziomeczki, które robią tutaj skok, prawda? Są tutaj osoby, które organizują to, zajmują, no ale wiadomo, każdy nas zapyta, ile oni grali, gdzie grali, czy mają jakieś pojęcie o KVK, więc może tu zaczniemy od ciebie, Master. Może coś powiesz o sobie mniej więcej, jak to u ciebie wyglądało z tą grą, nie? I jakie masz może doświadczenia? Więc tak, ja może zacznę, że gram około 4 lata, to był chyba, już nie pamiętam daty, wiem, że to był grudzień chyba 2020 rok. Zacząłem przygodę. Grałem pierwszym kątem, ogólnie no jak to byłem, dużo na tym koncie zrobiłem błędów, bo ja to wchodziłem jako nowy gracz wtedy. Zrobiłem kilka błędów, no też tam jakieś pieniądze wydałem, ale czasami na głupoty, typu mi się wydawało, że wszystko jak co kupisz to jest fajne. Nie do końca później to w przyszłości się, no jak to powiedzieć, okazało, no tak może powiem. Więc tamtym kątem zagrałem do końca KVK 2. Byłem w R4 w sojuszu. Tam był Polski Legion, byliśmy w 3. sojuszem z tego co pamiętam. Jako tam organizowałem powiedzmy oznaczenia takie typu grupowania, takie coś pod walki, takie może bardziej pod walki tam brałem. Czyli taktyczne. Później, taktyczne po prostu. Tak, taktyczne. Właśnie brakowało mi słowa, żeby to tak powiedzieć. Później oczywiście przestałem grać około, nie wiem, kilku miesięcy, pewnie 4 gdzieś przestałem grać, bo tak trochę odechciało mi się już grać. Więc tak jak było, projekty jakieś tam, czy tu, czy tam projekty, niektóre nieudawane, projekty dwudniowe, projekty jednodniowe, w ogóle niekończone projekty, to też było tak, to czasami było marnowane. Później zacząłem grać do KVK 1. Byłem w 2. sojuszu, byłem R4 tak samo, robiłem jako dyplomacja. Niestety przez mój wypadek, który mi trochę tak chyba ci opowiadałem, nie wiem, no to przestałem grać i odpuściłem. I niedawno zacząłem grać na 3-4-2-4. Byłem królem rotacyjnym. I no jakby nie to, że tam później królowie, tam inni królowie, bo tam było ogólnie 5 królów, bo to każdy chciał zmiany.
byłoby to wszystko dobrze, jakby nie troszeczkę niektórym poszła igiełka o dłuższe zarządzanie jako król i przez to wybuchła, tak powiedzmy, kłótnia króli. Odpuściliśmy grę. Mhm. Okej. Pinku, jak to było z tobą? No jeżeli chodzi o mnie, to tak naprawdę zaczynałem grę na bardzo starym królestwie. Było to królestwo 1069, więc pamiętam początki Rise of Kingdoms, jeszcze kiedy tak naprawdę dowódcy, którzy wtedy występowali, tak jak Baibars, tak samo Sun Tzu, trochę inaczej wyglądali niż dzisiaj, to jest pokazywane. Później migrowałem z 69 królestwa na królestwo 1071. Obecnie tam gra Snow. Tam migrowałem z koleżanką z Ukrainy. Po KVK 2, które tam zagraliśmy, migrowałem właśnie też z tą koleżanką z Ukrainy na królestwo 1084. Na Królestwie 1084 grałem dość długo, grałem do teraz dokładnie może nie powiem, ale jakoś 2,5 roku. Wtedy na czas okres taki letni przez pracę musiałem zrezygnować z gry. To konto po prostu, które tam wtedy miałem. No szkoda mi było konta, mimo że wiadomo, to były początki youtuberów, tak nie było, bo to był tak jak tworzyłem mi to konto w 19 roku. YouTuberów tak nie było gdzie wiedzy pozyskiwać. Konto mimo wszystko, szkoda było mi konta, po prostu konto poszło w dosyć takie rodzinne, zaufane ręce. To go zaraziłem tą grą, więc też jestem właśnie taką osobą zadowolony, że takie konto moje gdzieś tam jest do dzisiaj grane na tym 1084. Mimo że nieraz wchodzę jako pilot właśnie tam, to mam taki sentyment do tamtego konta. Obecnie później tak naprawdę miałem przerwę, tak jak mówiłem, na okres gdzieś tam letni ze względu na pracę. Na okres zima, jesień pojawił się projekt polsko-indonezyjski Chaos. I w tym projekcie później brałem udział. Też występowałem właśnie w filmie u Snowa odnośnie tego projektu. No i później no różnie to było. Miałem różne przerwy i tak dalej. Teraz miałem dość pół roku, niecałe przerwy. I tutaj do projektu tak naprawdę no ściągnął mnie prywatnie właśnie master, pisząc do mnie na Messengerze. No i zobaczymy jak to będzie. No, gdzieś tutaj chcę właśnie się zaczepić na dłużej, ale no zobaczymy jak to pójdzie, jak projekt wypali. Okej. Jak to było z tobą, White? No to ja zacząłem grać tak bardziej dla fanu. Widziałem reklamę, gdzieś tam stworzyłem konto, gdy powstało Królestwo 2309. Tam chwilę grałem, nie wiem, z pół roku. Później przerwę miałem i już skończyłem grać na tamtym królestwie i stworzyliśmy tam skoczków, bo znalazłem tam jakąś grupę polską. I tutaj właśnie, nie wiem czy to nie był czasem Lucek czy tam Pinki. I graliśmy na 2.8.4, migrowaliśmy na 2.8.5, gdzie tam też w późniejszym czasie trafiłem do rady. Graliśmy tam na paru KVK, tam chyba 3 były, jakoś tak. I wtedy zapoznałem się w międzyczasie tam z jakimiś tam ludźmi z zagranicy. Poznałem też Polaków mieszkających we Włoszech i stworzyliśmy swój projekt skoczków dosyć mocny na Królestwo 3046, gdzie zdominowaliśmy mocno królestwo i rekrutowaliśmy masę różnych graczy i byliśmy wysokim seedem, a nawet już później w soku. No i jakoś to tam minęło, nie? Byłem cały czas w radzie. Trochę tam nauczyłem się przez te parę lat, już ponad 3 lata w grze. Czyli bardzo aktywnie. No, dosyć to minęło. Okej. Dobra. Zenks? No to ja ogólnie zacząłem grać gdzieś około 4 lata temu z przerwami.
Mhm. Specjalizuję się na początkach gry i w dyplomacji. Potrafię się posługiwać również językiem angielskim, co uważam, że jest bardzo ważną cechą do dyplomacji. Mhm, to prawda. Nie jestem w stanie sprecyzować, na jakich królestwach grałem, bo nie zapamiętuję takich rzeczy. No. No, ale tak w sumie jedyne takie coś, co bardziej zapamiętałem, to prowadziłem kiedyś top 4 sojusz podczas KWK1. Mhm. No a tak to głównie byłem albo R4 w jakichś różnych sojuszach, niektóre ja miałem lidera, no ale no to w sumie tyle, co chciałbym powiedzieć. No i zostawiłem sobie wisienkę na sam koniec, bo Luka, Luk, opowiadaj. Hej, witam wszystkich. Też witam jako Charizard, moich starych znajomych, którzy pewnie będą oglądali ten odcinek. No ja gram jakoś od 2021 roku. Tak naprawdę ściągnąłem je tak jak samo jak Igla reklamy Mhm. z tej gry. No i wszedłem standardowo wikingowie. Tak jak było na reklamie, zacząłem atakować i tak dalej. No i tak było, królestwo po królestwie zakładane, świat po świecie i w końcu trafiłem na Pinkiego, który mi mega pomógł. Wprowadził mnie w początki tej gry, powiedział jak to mniej więcej wygląda, jak to się z czym ze wszystkim je. Dużo światów, to naprawdę mega, tu kilkadziesiąt królestw jakie przeskoczyłem, to można by spokojnie wymienić. I nie będę tu wymieniał liczb. I tak naprawdę 2 albo 3 można by spokojnie tylko wymienić, gdzie zahaczyłem na dłużej. No bo wiadomo, jak to wszystko wygląda. Dużo też projektów przeze mnie. Ja przez wiele projektów przeszedłem. Mhm. No ale tak najbardziej no to wspominam właśnie nasze królestwo, gdzie tam naprawdę mieliśmy niesamowitą atmosferę. Ludzie byli naprawdę. Ile się tam rozmów przetoczyło, to sam o tym wiesz. Nieraz się i po nocach siedziało i gadało, także Mhm, to prawda. no mówię, no 2021 roku, ale no szczyt tak naprawdę mojej gry, no to był właśnie na 3090, nie? Mhm. No tak, no wtedy to była fajna ekipa i mocna ekipa, więc mam nadzieję, że tu wam też coś Tak. takiego wypali, nie? Dokładnie. I bardzo żałuję, że ja przestałem grać, ale to wiadomo, sprawy prywatne mnie pokonały i no niestety musiałem konto tak naprawdę porzucić z dnia na dzień, a szkoda, bo to naprawdę było, jak sam wiesz, mocne już konto T4, nie? No tam najbardziej żal, że ty tam dużo zainwestowałeś, z tego co pamiętałem. Z tego co pamiętam, No tak, to- no tam troszkę poszło, no ja już tam podchodziłem pod takiego mid-spendera tak naprawdę, Mhm. bo to low spendera już nawet nie można nazywać wtedy, bo to już tam Mhm. chyba, no tam już sporo poszło, tam można liczyć chyba w 2-3 tysiącach spokojnie. Mhm. No tam to prawda, że tam, ja z tego co pamiętam, to miałem bardzo fajnie konto prowadzone i dużo, jakby tak powiedzieć, ci to pomagało, w sensie ogólnie to, że prowadziłeś sobie od deski do deski to konto, prawda? Tak, bo ja już no. na początku KVK2 miałem główny marsz, miałem już ekspertyzę na głównym marszu, przepraszam, i obie postacie w marszu były na ekspertyzie, plus miałem cały złoty ekwipunek na kulcie zrobiony, także no tam było grubo, nie? Tam było grubo na koncie, tylko no mówię, no szkoda, że potoczyło się jak potoczyło u mnie i w królestwie, no bo mówię, no to królestwo tak chyba najmilej wspominam. No i oczywiście tutaj też nie można odmówić, że też Pinki tak naprawdę mnie wprowadził w całą tą grę i tak dalej. No ale jak mówię, no życia nie przeskoczysz niestety, nie? No tak, to prawda. No tak czasem bywa. Wiecie, ostatnie pytanie, jakie będę miał ogólnie do was, no to będzie moje pytanie dotyczące, co ogólnie was popchnęło do tego, żeby stworzyć taki projekt Jumper, czyli projekt Underworld, żeby zrobić swoje królestwo. Ogólnie, co was nakierunkowało? To, że wy chcecie jednak coś tutaj zrobić swojego, prowadzić królestwo,
Jakie macie ogólnie pod tym względem też ambicje? No bo wiem, że zawsze ktoś jak ma jakieś, chce zrobić swoje królestwo, musi mieć jakieś ambicje, nie? Że chce coś stworzyć dobrego i naprawdę musi mieć jakiś plan na to, prawda? Więc fajnie byłoby wiedzieć, co was do tego skłoniło, jakie macie przede wszystkim ambicje do prowadzenia tego KD, nie? Więc tutaj, nie wiem, może Master coś opowie? Więc tak, tak jak mówiłem na samym początku, przez problemy, które miałem ostatnio na Królestwie, postanowiliśmy o projekcie nowym. Jeżeli dodam jakie ambicje i to na pewno chciałbym, żeby ten projekt w końcu pokazał, że jest szansa zrobić, kurde, coś fajnego z polskim społeczeństwem, bo szczególnie ostatnimi czasami te polskie projekty gdzieś tam są strasznie hejtowane, jeżeli chodzi o Polaków. Też chciałbym pokazać to, że jest dobry plan, jest fajny pomysł i są różne fajne rzeczy, które jeszcze nie widziałem. Na przykład widziałem jeden projekt, dlatego też to taka mała też, jak to można powiedzieć, może nie ukradzione, ale pomysł taki właśnie, żeby ludzie też chcieli grać, żeby nie uciekali, żeby, nie wiem, ta gra też trochę takiej zabawy troszkę dawała też i takie fajne, atmosferyczne granie, siedzenie na Discordach, na Voice, gadanie, opowiadanie, czasami o byle czym, ale byłoby. Chcemy właśnie taki skupić się na takim bardziej rodzinnym teamie, niż po prostu też tak złapać coś takiego, kurde, bo nie grasz dzień, to idź, uciekaj na przykład. No, każdy ma jakieś tam, powiedzmy, sytuacje, że też nie może być, my też tego nie damy przeskoczyć, też każdy ma jakieś tam problemy gdzieś dzień, dwa, gdzie nie może być, ale tak jak mówię, chcemy mieć fajną, zgraną ekipę. Jest naprawdę dużo ludzi takich, gdzie grałem z kimś w poprzedniej, są fajnie, mają jakieś pojęcie w grze, aktywnie grają, bo dla mnie aktywność jest trochę wyższa niż Kraken. No bo Kraken może być, ale nic nie robić, a aktywny gracz nie kupuje, ale jest aktywny i działa. Może słaby jest, ale chce grać i robi dużo naprawdę dla Królestwa. Dlatego też nie było dopowiedziane, tak jak mówię, takie właśnie rzeczy typu za aktywność, za jakieś wydarzenia, eventy, które ktoś będzie bardzo naprawdę wysokim poziomie, będziemy wynagradzać różnymi pakietami, pieniędzmi, to zależy jeszcze od osoby, kto co woli, lub kontami. Konta już myślę, że pierwsze konto, które gdzieś będzie zapisane, to będzie na pierwszym evencie pod Barbarzyńcy, które gdzieś tam okaże się, kto jest tam naprawdę tak aktywny. Wiem, że to może trochę mało czasu jest pomiędzy początkiem gry a przyszłością, ale chcemy już pokazać, że mamy taki zaplat kont, gdzie rozdamy. To są oczywiście konta, które mają te piątki, około od 70 milionów do 85, to takie konta mamy. Jeszcze taka informacja, jeżeli to jest film, jeszcze chciałbym dodać, że mamy już dużo osób zapisanych na migrację, zostało nam 12 miejsc do migracji, więc jak ktoś jest chętny i jest aktywny, to zapraszamy do mnie, ze mną do kontaktu. Mówisz o KVK 2, okres... Tak, o KWK 2, bo już mamy rozpiskę. I tak jak mówię, mamy 12 miejsc, więc kto by chciał i ma chęć gry z nami, mi się wydaje na 99%, nie daje 100%, bo nigdy nie można dać 100%, że ten projekt się uda. Na tyle zaangażowani są tutaj ludzie, tyle dajemy w siebie i naprawdę dużo robimy, że ten projekt ma naprawdę dużą szansę zaistnieć i żeby ludzie grali. No. Kumam.
No i bardzo dobrze. Czyli macie jakieś tam swoje ambicje, macie jakieś podejście do tego i chcecie to bardzo fajnie poprowadzić. Ja wam życzę, żeby wam to wypaliło. Ogólnie będę się starał, jakby tak powiedzieć tutaj przez cały czas przyglądać, jak wam to wygląda. Nie obiecuję, że stworzę skoczka i będę też z wami grał, bo już tak 2 razy robiłem, a po prostu nie wiem, czy czasowo będę miał to czas ogarnąć, bo no wakaty są, wiecie jak jest. Inne rzeczy też na głowie mam, związane z Rise of Kingdoms, ale będziemy tutaj przyglądać się, jak u was to wygląda i kibicować. Na pewno uważam, że nie skończymy na tym odcinku, że coś jeszcze nagramy na temat waszego projektu i mam nadzieję, że to nagramy coś fajnego, że rzeczywiście tam będzie coraz lepiej u was i po prostu osiągniecie to, co chcecie, prawda? A potem na KVK2 no już będzie takim, wiecie, z mocniejszym przytupem, żeby to no już wtedy się zacznie, jakby tak powiedzieć, gra dla dużych chłopców od KVK2, nie? No bo jak KVK1 mamy zamiar tam zrobić to, co zrobić, to na KVK2 zacznie się moim zdaniem już taka konkretna zabawa, nie? Już bez jakichś tam bez jakichś tam skipów, czy też robienia, jakby tak powiedzieć, przeczekiwania, żeby zdobyć jak najlepszych graczy. Mi się zdaje, że tu już na KVK2 będzie to dużo lepiej prosperowało. Ale pierw zadanie, przejmujecie królestwo i musicie to sobie wszystko ogarnąć. Na pewno będziecie, pierwsze tygodnie, miesiące to będą, no będzie to robić pewnie na waszym królestwie. Zawsze jest. Tak, najważniejsze to na początku sobie wszystko fajnie poustawiać, strefy poustawiać, wszystko pobudować tak, żeby to miało ręce i nogi. No i potem wiadomo, no powoli do przodu ogarniać to administracyjnie, logistycznie, zarządzać dobrze ludźmi, żeby ci ludzie też czuli się dobrze u nas. No i z czasem wszystko pójdzie gładko, tak myślę. Ja tutaj nie jestem jakoś długo, bo Pinky sprowadził mnie niecały tydzień temu, ale powiem tak, że naprawdę mega dobrze można się tu czuć. Wszyscy są mili dla siebie. Nawet jeśli chodzi o samych ludzi z Polski, nie ma takiego wrażenia, że ktoś tutaj jest dla kogoś niemiły czy coś. Raczej będziemy starali się wprowadzić taką atmosferę, żeby każdy każdemu pomagał, nie? Żeby nie było takiego wywyższania się jeden nad drugim i pokazywania, że ja to jestem lepszy czy coś, tylko takie, wiesz, na zasadzie partnerstwa, że my tu jesteśmy razem, chcemy coś ugrać zespołowo, a nie, że jedna czy dwie osoby będą chciały pokazać, że one potrafią i będą chciały same gadewy grać, nie? No współpraca przede wszystkim, więc no, to sami zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że to wam zaprocentuje i będzie naprawdę nieźle. Moimi gośćmi i zarazem osobami, które tutaj zajmują się tym projektem Jumper, jeżeli chodzi o Underworld, był Luke. Dzięki, hej. White, jesteś? Tak. White. Cześć. Pinku. Dzięki. Zanks. Dzięki. Master. Dzięki, pozdrawiam wszystkich Ser 4 za ciężką pracę. Dzięki. Tyle ode mnie. Dzięki, że widzę, że subskrybujecie kanał, komentujecie, lajkujecie, pchamy dalej ten kanał do przodu. No i czekajcie na kolejne filmy, bo mam nadzieję, że na pewno jakieś się pojawią. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie. See ya.